Od europejskich targów Innotrans co prawda minął już prawie rok, ale nie zmienia to faktu, że nadal w realizacji jest wiele kontraktów na dostawę taboru na targach prezentowanego. Jakie więc nowe pociągi kupuje dziś Europa? O tym porozmawiamy w tym odcinku, zapraszam Was do oglądania. Przegląd taboru zaczynamy od elektrycznych zespołów trakcyjnych dla szybkiej kolei miejskiej. Nowy pojazd berlińskiego S-Bahnu wspólnie stworzyło konsorcjum firm Stadler i Siemens. Platforma nowych jednoprzestrzennych jednostek obejmuje pociągi dwu- i czteroczłonowe, które można łączyć w składy maksymalnie 8-wagonowe. Podłoga na całej długości zespołu jest płaska, znajduje się na wysokości 1 metra. Zresztą dopiero teraz w taborze S-Bahn pojawiają się pociągi fabrycznie wyposażone w klimatyzację. Było to dla konstruktorów pewne wyzwanie, bo ze względu na niskie tunele w sieci kolejowej część urządzeń trzeba było zainstalować pod pokładem jednostek. Nowe zespoły trakcyjne obsłużą berliński ring linii S41 i S42 oraz południowo-wschodnią część sieci S-Bahn. Kolej na połączenia podmiejskie i w tym celu przenosimy się do niskowejściowego EZ-a dla szwajcarskiej kolei RBS. Czteroczłonowe jednostki obsługiwać będą wąskotorową sieć o rozstawie szyn 1000 mm i rozpędzać się do maksymalnej prędkości 100 km na godzinę. Składy o długości 60 metrów mają niską podłogę na wysokości 400 mm, ale pomiędzy członami i przed kabinami maszynisty poziom zmienia się o 60 cm, co wymaga pokonania 3 stopni. Zespołom postawiono zadanie przyspieszenia wymiany pasażerskiej na stacjach i przystankach, w związku z czym zainstalowano w nich 8 zamiast 6 par drzwi z obu stron. 14 nowych składów obsługiwać będzie trasy podmiejskie z Berna, miasta liczącego 125 000 mieszkańców. Jeśli chodzi o polski tabor na targach, to mogliśmy liczyć na pojazdy szynowe Nevagu z Nowego Sącza. Producent pokazał doskonale już znanego nam Impulsa II dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej oraz lokomotywę Dragon 2. Nevag ma zresztą za sobą bardzo dobry rok. W 2018 przy 1 miliardzie złotych przychodu wypracował 93 miliony złotych zysku. Czas na rodzinę zespołów trakcyjnych DeZero od Siemensa. Klasa 717 to brytyjskie formalne oznaczenie modelu DeZero City przeznaczonego na ten rynek. Jednostka dla GTR obsłuży połączenia aglomeracyjne z Londynu w kierunku północnym. Jednoprzestrzenne pociągi są 6-członowe i mają 120 metrów długości. Ciekawszą konstrukcją jest jednak regionalny DeZero HC dla niemieckiej kolei Rhein-Ruhr Express. Czteroczłonowy zespół trakcyjny składa się z 2 skrajnych członów jednopokładowych i 2 wewnętrznych dwupokładowych. Dzięki temu zabiegowi skład o długości 105 metrów zapewnia większą pojemność pasażerską, a na miejscach siedzących przewiezie aż 400 pasażerów. Mieszaną konstrukcję członów stworzono nie bez powodu, tak żeby osprzęt trakcyjny umieszczony na dachu niższych członów skrajnych można było z łatwością obsługiwać. Trzeci model z tej rodziny, DeZero ML Eco dla kolei austriackich ÖBB, to nowość w ofercie. Elektryczny zespół wyposażono w baterię o energii 528 kWh, co pozwala na elastyczność zastosowań. Na zelektryfikowanych liniach jednostka korzysta po prostu z prądu pobieranego przez pantograf, a energia gromadzona w bateriach zasila silniki w czasie obsługi niezelektryfikowanych linii. To nowy trend na realizację hybrydowych źródeł zasilania, wyłącznie elektrycznych zamiast instalacji w pojeździe agregatów diesla. Przy bateryjnym trybie pracy założono jednak pewne ograniczenia osiągów pojazdu.
Maksymalną prędkość zmniejszono ze 140 do 120 km na godzinę oraz przyspieszenie w czasie ruszania z miejsca z 1 do 0,77 metra na sekundę kwadrat. Energia z baterii ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 50% względem spalania paliwa. Koleje austriackie kupują również standardowe elektryczne zespoły trakcyjne. Nowe składy obsługiwać będą połączenia regionalne w dwóch najbardziej wysuniętych na zachód krajach związkowych – Vorarlbergu i Tyrolu. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu w tych regionach bardzo duże znaczenie pełni ruch turystyczny. W 6-członowej jednostce zapewnia się ponad 300 miejsc siedzących, do tego specjalnie wydzielone miejsca na rowery przewożone głównie w okresie letnim oraz narty w okresie zimowym. W niektórych jednostkach znajdą się aż 53 miejsca na rowery. Pociągi kursować będą nie tylko na tym charakterystycznym przygranicznym obszarze Austrii. Będą też dopuszczone do poruszania się po niemieckiej i włoskiej sieci kolejowej. W nowy tabor regionalny inwestują też włoskie koleje Trenitalia. Ich producentem jest Alstom, który zaproponował elektryczne zespoły trakcyjne Coradia Stream rozpędzające się do prędkości 160 km na godzinę. Producent podpisał już z przewoźnikiem umowy na dostawę łącznie 101 pociągów tego typu. Stadler pokazał nową wersję jednostki Flirt przygotowaną dla brytyjskiej kolei Greater Anglia. To bimodalny zespół trakcyjny, czyli pojazd o napędzie hybrydowym, szeregowym. To oznacza, że napęd na zestawy kołowe zapewniają silniki elektryczne, zasilane energią z dwóch możliwych źródeł – sieci trakcyjnej lub wytworzoną ze spalania oleju napędowego. Drugi tryb również oznacza możliwość poruszania się po trasach bez sieci trakcyjnej. Pojazd jest 5-członowy, z czego w członie środkowym znajdują się tylko agregaty spalinowe. Zaprojektowanie dedykowanego pod ten cel członu miało na celu obniżenie poziomu hałasu i drgań przenoszonych na pozostałe człony i pasażerów. Składy obsłużą połączenia regionalne Anglii Wschodniej. Stadler Traverso przez producenta nazywany jest luksusową wersją i efektem rozwoju platformy pociągów Flirt. Skład produkowany jest w wersji 4- i 8-członowej o długości 150 metrów. Obie wersje rozpędzą się maksymalnie do 160 km na godzinę. W pojeździe znajdziemy niewielką przestrzeń barową z automatami z kawą, innymi napojami i przekąskami. Pociągi Traverso mają obsługiwać 3 połączenia kolei szwajcarskich. Ekspres przedalpejski z St. Gallen do Lucerny, pociąg Gotarda z Bazylei lub Zurychu do Locarno oraz pociąg łączący Brno z Chur. Słowacki producent taboru Jos Wrótki dostarcza dla kolei słowackich nowe wagony. Na targach pokazano wagon o długości 26,4 metra. Klimatyzowany, bezprzedziałowy i z 84 miejscami siedzącymi. Pociąg, w którego skład wejdą tego typu wagony, będzie mógł rozpędzić się do prędkości 160 km na godzinę. Wagony obsłużą trasy dalekobieżne, m.in. połączenie Bratysławy z Koszycami. Na Węgrzech również trwa modernizacja taboru kolejowego, czego elementem jest zakup 120 nowych wagonów. 20 z nich przeznaczonych ma być do obsługi pociągów międzynarodowych i to właśnie wagon tego typu zaprezentowano na targach. Wagon o tej samej długości co słowacki został jednak dostosowany do osiągania prędkości 200 km na godzinę.
Wagony na przykład wejdą w skład pociągu EC Hungaria z Hamburgu do Budapesztu przez Pragę i Bratysławę. Od Skody zobaczyliśmy z kolei zestaw Push and Pull, czyli pociąg złożony z lokomotywy Emil Zatopek oraz z piętrowych wagonów, wśród których ostatni posiada kabinę sterowniczą. Układ pozwala na prowadzenie pociągu w obu kierunkach ruchu bez konieczności objeżdżania składu przez lokomotywę. Zestaw będzie obsługiwał pociągi Regional Express Deutsche Bahn między Monachium i Norymbergą z maksymalną prędkością 190 km/h. Japoński koncern Hitachi dotychczas kojarzył się nam raczej ze sprzętem elektronicznym i narzędziami. Tymczasem po przejęciu włoskich zakładów Ansaldo Breda firma zdobyła kontrakty na produkcję piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Na 136 metrach długości i 2 pokładach rozmieszczono aż 656 miejsc siedzących, czyli aż o 80% więcej niż w polskich Flirtach czy Dartach. Zamówienie dla kolei włoskich Trenitalia obejmuje dostawę 39 zespołów trakcyjnych. Według założeń pojazd będzie energooszczędny. Zużyje nawet 30% mniej energii od klasycznych zespołów tego typu, m.in. dzięki budowie nadwozia z aluminium, co zapewnia niską wagę jednostki. Szwedzi z grupy zakupowej AB Transitio też stawiają na piętrowe zespoły trakcyjne. W czteroczłonowym składzie o długości 105 metrów usiądzie 357 pasażerów, czyli mniej więcej tylu, co w jednopokładowym 150-metrowym Flircie lub Darcie PKP Intercity. W Dosto od Stadlera górny pokład w każdym członie jest niezależny, niepołączony z sąsiednimi, a na górę prowadzą 2 klatki schodowe. Pociągi mają podołać trudnym zimowym warunkom eksploatacji w Szwecji, z temperaturami rzędu -40 stopni i pokrywą śnieżną na torach sięgającą wysokości 80 cm. Żeby sprostać tym warunkom, pojazd wyposażono w wydajny system ogrzewania podłogowego i ściennego, termoizolację wnętrza oraz pługi na ścianach czołowych. Mimo że Dosto będzie obsługiwał połączenia regionalne głównie ze Sztokholmem, to może rozpędzić się do prędkości maksymalnej 200 km/h. Do przewozu pasażerów koleją w Europie nadal kupuje się głównie wieloczłonowe zespoły trakcyjne. Taki wniosek płynie z przeglądu taboru, gdzie z 15 nowych jednostek wagony pokazano jedynie w przypadku kolei słowackich, węgierskich i niemieckich. Zespoły trakcyjne mają jednak coraz częściej napędy bimodalne. Łączą one zasilanie prądem z sieci trakcyjnej z zasilaniem bateryjnym lub napędem spalinowym. To zwiększa ich uniwersalność i możliwość stosowania zarówno na zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych liniach kolejowych. W Europie pojawia się też coraz więcej pojemnych, piętrowych zespołów trakcyjnych, a to może uwidaczniać 2 trendy: powrót pasażerów do kolei oraz poszukiwanie oszczędności w zużyciu energii przez przewoźników dzięki mniejszej masie pojazdu przypadającej na przewożonego pasażera. To może mieć duże znaczenie w dobie znacznych wzrostów cen energii nie tylko w Polsce, ale też w innych europejskich krajach. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!